Cześć, witam Was w kolejnym ogrodowym odcinku na kanale Rootblog. Dzisiaj bierzemy się za tanią kosiarkę z pozycjonowaniem RTK, czyli Antbot model M9. Sprawdźmy, jak wypadnie w naszym teście. Generalnie firma Antbot to firma, która produkuje tanie kosiarki. Ta kosiarka, którą widzicie, kosztuje 850 € na dzień kręcenia tego materiału, więc uważam, że jest bardzo przystępna cenowo. No i zobaczymy, czy rzeczywiście się sprawdzi. Jeśli chodzi o samą konstrukcję kosiarki, uważam, że jest bardzo przemyślana. Dlaczego? Dlatego, że tutaj mamy matową obudowę, która raz, że będzie łatwa w utrzymaniu, dwa, że nie będzie się tak szybko rysowała. No i generalnie cała konstrukcja kosiarki uważam, że jest bardzo estetyczna. Tutaj małe takie błotniki wraz z napisem, żeby przypadkiem tutaj za kosiarki nie podnosić. Bardziej myślę, że aspekt wizualny niż funkcjonalny, no ale powiedzmy, że projektant coś tam miał na myśli. Dwa duże koła z tyłu, razem z takim fioletowym akcentem i z dużym bieżnikiem, a właściwie z takimi kolcami, które pozwolą kosiarce pokonywać większe wzniesienia do 24 stopni, czyli 45% nachylenia. Jeśli chodzi o górę, no to tutaj mamy oczywiście podstawowy taki panel do sterowania, czyli stan baterii w 3-stopniowym wskaźniku, informacje o 4G Wi-Fi, GPS-ie i jakimś błędzie, 3 przyciski, czyli koś, przycisk włączenia i potwierdzenia, a także powrót do bazy, no i oczywiście przycisk bezpieczeństwa. No i tutaj mamy sygnał RTK, a właściwie antenę RTK, które oczywiście musimy sobie wbić w naszym ogrodzie, natomiast Antbot oferuje też kosiarki z lidarem i w tym miejscu wtedy mamy lidar. My akurat dostaliśmy wersję z RTK, natomiast i tak uważam, że no to jest takie minimum z minimum w kosiarkach, nie trzeba wkopywać żadnego przewodu, po prostu wyciągacie kosiarkę z pudełka, podłączycie stację dokującą, następnie wbijacie stację RTK, no i tak naprawdę no, kosiarka jest gotowa do pracy, zaraz zmapujemy sobie teren i ona będzie mogła sobie jeździć. RTK jest połączone z Dual Vision i to Dual Vision się wzięło od tego, że tutaj macie dwie kamery, jak widzicie, więc tutaj mamy jeszcze dodatkowo wsparcie AI, jeśli chodzi o rozpoznawanie przedmiotów, jeśli chodzi o omijanie na bieżąco tego, co dzieje się w naszym ogrodzie, no i generalnie te kamery wspomagają tutaj tą antenę RTK. Jest także LED po środku, żeby trochę podświetlić, gdyby zabrakło jej światła. Pod spodem jest też całkiem nieźle, jak na ten budżet, dlatego że mamy tutaj aż 5 ostrzy, no i szerokość koszenia to 20 cm. Jak widzicie, ostrza są naznaczone logo producenta, także fajnie, oryginalnie. No i jeśli chodzi o kółka, no to tutaj akurat klasyka, czyli zwykłe kółka, które pomagają kosiarce skręcać, natomiast one nie zawierają żadnego bieżnika, więc skręcanie będzie się odbywało poprzez przenoszenie mocy na dane koło. Jeśli chodzi o model M9, bo tam są jeszcze modele M5 i tak dalej, to chodzi tak naprawdę o maksymalną wydajność tej kosiarki. Ona wynosi w modelu M9 1000 m2, natomiast ona jest w stanie kosić 120 m2 na godzinę. Takie są specyfikacje producenta, zaraz to oczywiście sprawdzimy w naszym teście. Jest też czujnik deszczu, o tym Wam zapomniałem powiedzieć. No, kosiarka, kiedy wykryje po prostu opady, no to wraca do bazy. Możecie też ustawić w aplikacji, ile ma odczekać po skończonych opadach. Chodźmy do bazy i zobaczmy, jak wygląda stacja. A stacja generalnie wygląda standardowo. Można też dokupić opcjonalny garaż, tak to nazywa producent, i wtedy macie po prostu zabudowane to. Natomiast w tym momencie dostaliśmy stację otwartą, 2 piny do ładowania, klasyczny najazd, tutaj żadnych eksperymentów wielkich nie ma, no i 4 śruby mocujące, które przytwierdzają stację do podłoża. No i jeśli chodzi o samą antenę, też banalna konstrukcja, ładne, estetyczne, matowe, wraz z lampką statusu i anteną. Dobrze, tyle teorii. No i jeszcze dla osób, które martwią się, że muszą antenę stawiać przy stacji, nie zawsze jest to wygodne, czasami chcecie schować to sobie gdzieś, żeby właśnie nie padało na tą kosiarkę, no to w zestawie macie jeszcze przedłużkę, która umożliwia wyciągnięcie tej anteny po prostu z dala od stacji. W zestawie dostajecie jeszcze poza śrubami takie specjalne kołki, gdzie możecie sobie fajnie poprowadzić kabel do źródła prądu po to, żeby wkomponować go, żeby był estetyczny i przede wszystkim bezpiecznie, żeby nikt o niego się nie potknął. Zaczynamy mapowanie. Jeśli chodzi o mapowanie, to oczywiście ściągacie aplikację, łączycie kosiarkę w parę, to trwa dosłownie sekundę. Jak widzicie, ona jest maksymalnie w tej chwili naładowana. M9, wybieramy nasz model urządzenia i dajemy stwórz mapę. Tu oczywiście szybka instrukcja, co i jak odnośnie tworzenia mapy. No i przypomnienie, że kiedy zaczynacie pracę z kosiarką, no to ta trawa musi być i tak wstępnie skoszona do 7 cm, jeśli chodzi w ogóle o zakres koszenia, bo to też istotne, od 3 do 7 cm w tej kosiarce, więc fajnie i ustawiacie wszystko przez apkę, nie trzeba nic kręcić i nic ustawiać. Dobrze, teraz tak, sprawdzamy, czy wszystko działa. Lampka GPS, potwierdzamy, lampka statusu stacji, potwierdzamy i robot pracuje poprawnie, auto sprawdzanie i zaraz powinien wyjechać do stacji i zaczynamy mapowanie. Według informacji producenta to mapowanie powinno potrwać maks 10 minut, no myślę, że zajmie troszeczkę nawet mniej. No tutaj taka klasyka jak wszędzie, czyli joysticki i tyle.
Można też skorzystać z trybu automatycznego mapowania, ale to jest raczej dla osób, które mają naprawdę bardzo no jakby prosty kształt ogrodu. Ja zwykle polecam zrobić to manualnie, dlatego że wtedy jakby macie pełną kontrolę i no sami naznaczacie tą trasę kosiarce. Dobrze, wyjechała z bazy, obracamy nią, jedziemy na nasz obszar testowy, no ale powiem Wam, że porusza się całkiem zwinnie. Jeśli chodzi też o głośność działania, ta kosiarka generuje do 58 dB. No w tej chwili jeszcze ostrza nie są odpalone, natomiast najgłośniejsze zwykle są w tej kosiarce koła. Nie jest za głośno, jak to na taki sprzęt przystało, ale jest naprawdę dynamicznie, to mi się podoba. Nie ma zamulania. Jak jeszcze bateria będzie wydajna, to może się okazać, że to jest naprawdę fajny sprzęcik, który będzie sprawnie kosił ogród. Dobrze, mapowanie ukończone, dajemy gotowe. Kosiarka teraz tworzy nam mapę. Mapowanie nam zjadło 1% baterii, więc myślę, że niedużo. Kosiarka sobie wraca, a my wtedy omówimy sobie tutaj tutorial, czyli mamy tutaj tryby, czyli pełne mapy, obszary, autostrefa, czyli możecie sobie podzielić ten trawnik, możecie sobie zrobić ścieżki dojazdu między strefami. No to jest taka klasyka. Wszystko jest dokładnie tak, jak powinno być w typowej kosiarce. Jeśli chodzi o ustawienia mapy, to możemy sobie ustawić wysokość cięcia od 3 do 7 cm. My dzisiaj skosimy na 5 cm, możecie ustawić kierunek koszenia. No i oczywiście każda zmiana kierunku koszenia będzie wprowadzona dopiero po nowym zadaniu. To jest ważne, żebyśmy o tym pamiętali. Zmiana kierunku koszenia nie spowoduje nam tego, że trawa będzie wyglądała dokładnie tak samo, że będziecie mieli paski, tylko poprzez losowość ta trawa po prostu się później lepiej układa. My na razie polecimy domyślnie. Mamy czas koszenia, możemy skosić jednokrotnie albo dwukrotnie, to jest akurat super. No i lecimy na automacie na pełnych mapach. Jest jeszcze opcja trymowania krawędzi i wtedy musicie sobie specjalnie ustawić ustawienia dla krawędzi, jeśli chodzi o dojazd do krawędzi, a także wysokość cięcia przy krawędzi. To jest akurat fajne, bo możecie na przykład puścić kosiarkę, żeby tylko Wam zrobiła objazd po krawędziach. Lecimy na wszystkich domyślnych ustawieniach, wszystko jest włączone, 5 cm, no i co, lecimy z naszym testem. Zobaczymy na jej strategię. Na razie po prostu wyjechała. Jeśli chodzi też o ustawienia no zone, no to w normalnych okolicznościach, jak macie takie drzewo jak my, no to byście ustawili tą strefę. My specjalnie jej nie ustawiamy, żeby zobaczyć zachowanie kosiarki, kiedy no po prostu tego nie ustawimy. Natomiast oczywiście później zmapujemy także strefę no zone, żebyście zobaczyli, jak ona może te przeszkody omijać. Z punktu widzenia osoby, która chce mieć skoszony trawnik, nie ma to większego znaczenia. Wiadomo, że my oceniamy zachowanie kosiarki, natomiast chyba ona zacznie od krawędzi, ale dopiero ciężko mi ocenić na razie jej taktykę. Ale kosi, słychać, że działa. Jeśli chodzi o sposób zawracania, to zobaczcie, no oczywiście tym jednym kołem potrafi troszeczkę zaryć, natomiast i tak robi delikatny ruch po to, żeby no jednak tej trawy nie zmęczyć przesadnie. No i oczywiście zaczynamy nasz test drzewa i tutaj już widać, że jest dobrze i tu myślę, że za sprawą Vision głównie, bo raczej tu RTK aż tak mocno nie działa. Ona widzi przeszkodę, zawraca, mimo tego, że tutaj w aplikacji nic nie jest nastawione, no to na razie bardzo fajnie się zachowuje, rozpoznaje to wszystko i delikatnie omija. W międzyczasie też spotkał nas mały deszcz, natomiast nie chcieliśmy przerywać tego testu, więc kosiarka jeździła. Więc nie zdziwcie się, że kosiarka jest trochę mokra i że stacja będzie trochę mokra. Natomiast niezbyt wpłynęło to na rezultat testu. Tam w pewnym momencie delikatnie był zapadany czujnik, więc kosiarka chciała zawracać zbyt często, natomiast wyczyściliśmy to, więc reszta testu przebiega normalnie i poprawnie. Pozytywne zaskoczenie generalnie, bo mamy już 223 m2 skoszone, 83 minuty to zajęło, więc niezły czas i mamy jeszcze 53% baterii, więc jeśli chodzi o wydajność na jednym ładowaniu jest naprawdę nieźle, bo to oznacza, że to będzie pod 500 m2 na jednym ładowaniu, co jest bardzo dobrym wynikiem, patrząc na to, jaki to jest gabaryt kosiarki i w jaki sposób no, ona sobie jeździ i kosi i jakich jest właśnie rozmiarów, ze względu na to, że ten akumulator tutaj musi być naprawdę wydajny, no i powoduje to, że wydajność tego koszenia też jest naprawdę na wysokim poziomie, tutaj naprawdę miłe zaskoczenie. No na razie jeśli chodzi o omijanie przeszkód, zachowuje się tak, jakby miała lidara, a nie RTK, więc tutaj naprawdę nieźle. Nie wpada w ogóle w tą kostkę, nie wpada w korę, widzi to drzewo, delikatnie podjeżdża do krawędzi, bardzo dobrze to działa.
I też teraz mimo tego, że trawa jest mokra, jest ślisko, no to jakby te kolce, które ona ma na kołach, umożliwiają jej swobodne zawracanie, no i manewrowanie na tej trawie, także tutaj też na duży plus. No dobrze, skoszone. Uważam, że naprawdę nieźle, bo mamy tutaj wynik poniżej 100 minut i to z deszczem po drodze, także uważam, że naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Jak kosi kosiarka Unbot M9? Generalnie byłem trochę zaskoczony. W momencie, kiedy ona wyjechała ze stacji, ruszyła od razu na wprost i tak zastanawiałem się, jaką strategię przyjmie, ale przyjęła strategię, że najpierw robi najdłuższe boki, później robi ten nasz obszar z drzewem, a na końcu kosi krawędzie. Jeśli chodzi o koszenie krawędziowe, widać, że ona podchodzi do tego asekuracyjnie. Przeklikałem ustawienia i tam macie opcję koszenia krawędziowego i ustawiacie sobie to od 5 do 20 cm. Więc to jest kosiarka, gdzie jeśli chcecie naprawdę precyzyjnie przykosić krawędź, to będziecie musieli zrobić to ręcznie, no ale to jest niestety przypadłość większości robotów koszących w tej chwili dostępnych na rynku. Nie zdarzyło się jeszcze, żeby krawędź była aż super precyzyjnie przycięta, zawsze tam delikatnie trzeba to poprawić, ale umówmy się, jak na skalę opieki nad trawą, no to i tak jest naprawdę dobrze. Jeśli chodzi natomiast o omijanie naszego drzewka, mówiłem Wam, że dodamy strefę no zone, ale ona w ogóle nie jest konieczna. Nawet kiedy zapomnicie to zrobić, to ta kosiarka naprawdę bardzo dobrze rozpoznaje przeszkody. I ona naprawdę zachowywała się tak, jak ja bym tą strefę jej ustawił, a tam nie było nic ustawione, ona widziała to drzewo pierwszy raz i zachowała się naprawdę dobrze, także pod tym względem rewelacja. Logika jeżdżenia, każda kosiarka przyjmuje swoją strategię, natomiast ja oceniam to, jak zostało skoszone dobrze, były zaliczone krawędzie, nie było problemu z przeszkodami na trawie, więc ogólnie koszenie uważam za naprawdę dobre. Dodatkowo ona robi to naprawdę sprawnie, porusza się szybko, jest cicha, no i bateria 260 m2 za nami, a jeszcze 45%, więc naprawdę nieźle. Zobaczmy, jak wyglądają w ogóle ostrza po takim procesie. No, standardowo kupa trawy, natomiast pamiętajcie o tym, że możecie bez problemu ją przemyć wodą, nie pod ciśnieniem, natomiast tutaj mamy standaryzację IP66, więc ona no, zachlapania się nie boi i fajnie sobie to przemyć raz na jakiś czas, no po to, żeby ta trawa nam nie zostawała pod spodem. Na początku powiedziałem Wam, że te błotniki są bardziej designerskie niż użyteczne, ale ja w sumie się zastanawiam, czy oni nie zrobili tego w ten sposób, że te błotniki chronią cały napęd i mechanizm, jeśli chodzi o napędzanie kół. I prawdopodobnie są to błotniki właśnie po to, a nie dekoracyjne, także tutaj taki mój mały disclaimer. No i co? Chyba podsumowanie mamy. Uważam, że w tych pieniądzach ciekawa propozycja. Także tutaj jeśli szukacie czegoś właśnie w okolicach 3500 zł, to można się spokojnie zastanowić nad Unbotem. Powiem więcej, model M5 ma dokładnie takie same parametry i po prostu jest przeznaczony do mniejszych powierzchni, więc jeśli nie macie dużego ogrodu, no to można kupić jeszcze tańszy model i wtedy już w ogóle za tam okolice 3000 zł uważam, że to jest naprawdę godna polecenia kosiarka. Jeśli miałbym się do czegoś doczepiać, no to te tłumaczenia aplikacji nie do końca jasne, natomiast jeśli chodzi o wykonywanie zadania, tutaj nie mam naprawdę zastrzeżeń. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu. Oczywiście zapraszam Was do dyskusji w komentarzach, a my widzimy się już niedługo. Mam nadzieję, że w troszeczkę już cieplejszych filmach na kanale Rootblock. Czołem!